Instrukcja montażu blachodachówki modułowej Claro Modular. Blachodachówka modułowa Claro Modular jest trwałym i solidnym pokryciem dachowym, które sprawdzi się zwłaszcza na dachach wielospadowych, gdzie występuje większa ilość skosów i załamań. Płaski wygląd odpowiadający współczesnym trendom architektonicznym oraz rozwiązania ułatwiające montaż sprawiają, że blachodachówka Claro Modular jest chętnie wybierana na dachy budynków o prostej formie. Do montażu blachodachówki Claro Modular niezbędne będą następujące narzędzia: wkrętarka, nożyce do blachy, przecinarka do blachy, młotek gumowy, szczypce do blachy. Prace montażowe należy rozpocząć od zamontowania pasa podrynnowego. Można skorzystać z gotowej obróbki lub wygiąć ją samodzielnie z blachy płaskiej. Pas podrynnowy przykręcamy do deski okapowej za pomocą wkrętów z płaskim łbem. Rynny należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta. Membranę należy rozłożyć etapami na powierzchni połaci dachowej, przytwierdzając ją do krokwi strzywkami. Przy okapie membranę należy przykleić do pasa podrynnowego taśmą dekarską, co zabezpieczy ją przed deformacją. Po przytwierdzeniu rolki membrany montujemy kontrłaty, przybijając je gwoździami. Zalecamy użycie desek o wymiarach 4 na 6 cm. Odległość zewnętrzna pomiędzy pierwszą i drugą łatą powinna wynosić 32 cm. Warto zaznaczyć tę odległość za pomocą sznura traserskiego. Odległość pomiędzy kolejnymi łatami powinna wynosić 35 cm. W miejscach łączeń membrany należy stosować 15 cm zakład. Do pierwszej łaty należy zamontować siatkę perforowaną, która stanowi zabezpieczenie przeciwko ptakom i owadom. Przytwierdzamy ją za pomocą strzywek. Kolejnym etapem jest montaż pasa nadrynnowego, który pozwala w estetyczny sposób wykończyć połać dachową od strony okapu. Podczas montażu należy pozostawić szczelinę, która zapewni cyrkulację powietrza. W naszej konstrukcji na skrajnych połaciach zamontowaliśmy łatę szczytową, która stabilizuje obróbkę szczytową. Jej montaż nie jest jednak niezbędny i zależy od konstrukcji dachu. Na skrajnych bokach łaty szczytowej należy zamontować rynienki, zapobiegające nawiewaniu śniegu i deszczu. Należy je dopasować do łaty szczytowej, a następnie przytwierdzić za pomocą haftr do każdej łaty. Kolejną czynnością jest montaż rynny koszowej po obu stronach lukarny. Jej zadaniem jest odprowadzenie wody opadowej na połać dachową, aby nie mogła wniknąć pod pokrycie. Rynnę koszową montujemy za pomocą haftr, przytwierdzając ją do każdej łaty. Wzdłuż obróbki kosza warto narysować linie, które będą wyznaczały krawędź pokrycia dachowego. Zalecamy, aby po obu stronach rynny koszowej umieścić uszczelki klinowe, które przyklejamy na całej długości. Na pas nadrynnowy należy zamontować grzebień okapowy, który zapewni wentylację połaci dachowej i zabezpieczy ją przed ptactwem, gryzoniami i zanieczyszczeniami. Do montażu blachodachówki należy stosować ocynkowane i powlekane wkręty farmerskie o wymiarach 4,8 na 35 mm. Ze względu na symetryczną konstrukcję, blachodachówkę modułową Claro Modular można montować zarówno od lewej do prawej strony połaci dachowej, jak i odwrotnie. W pierwszym przypadku montaż arkuszy przebiegnie od lewej do prawej strony połaci dachowej, zaczynając od okapu i kierując się w stronę kalenicy. Przed montażem pierwszego arkusza należy wypoziomować go pod kątem 90 stopni do rynny. Poszczególne arkusze blachodachówki łączy się ze sobą w zaznaczonym miejscu.
Montując arkusze blachodachówki, należy zachować kolejność pokazaną na schemacie. Przy obrzeżach dachu wkręty należy wkręcić w każdą falę blachodachówki. W pozostałych miejscach wystarczy przykręcić wkręty w co drugą falę. Drugim sposobem jest rozpoczęcie montażu blachodachówki od strony kalenicy, co pozwala bardziej swobodnie poruszać się po połaci dachowej, nie chodząc po ułożonych już arkuszach. W tej metodzie ważne jest, aby arkusz znajdujący się poniżej został podłożony pod ten znajdujący się wyżej. Zapobiegnie to wniknięciu wody opadowej w głąb arkuszy. Po zakończeniu montażu arkuszy należy zamontować wiatrownicę. Wymiary tej obróbki dobiera się indywidualnie do wymiarów deski wiatrownicy. Najpierw należy zamontować wiatrownicę dolną, dokręcając ją do deski wkrętami farmerskimi. W przypadku konieczności łączenia obróbek należy zachować 10 cm zakład. Następnie należy zamontować wiatrownicę środkową. Jako ostatnią montujemy wiatrownicę górną, odpowiednio docinając ją przy okapie. Przy montażu obróbki komina zastosowaliśmy metodę polegającą na zamontowaniu blachy na arkusze blachodachówki. Najpierw należy zamontować obróbkę przednią, następnie boczne, a na końcu tylną. Tylna obróbka montowana jest przed położeniem blachodachówki. Blachę przykręcamy do komina za pomocą kołków. W miejscu przecięcia się dwóch połaci dachowych montujemy taśmę kalenicową, która przepuszcza powietrze i wilgoć, zapewniając odpowiednią wentylację dachu. Po zamontowaniu taśmy można przystąpić do montażu kalenicy. Przykręca się ją wkrętami do górnej fali blachodachówki. Podczas montażu kalenicę należy przykręcać na przetłoczeniach. Dziękujemy za zaufanie i wybór pokryć dachowych Hanbud.